Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kochani, dziś zapraszamy do wysłuchania jednego z orędzi Jezusa Chrystusa, które przekazał do Barbary Weigand, niemieckiej wizjonerki i mistyczki, służebnicy Bożej Kościoła katolickiego. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania całości przekazu. Moje dzieci. Cieszę się, że znajduję was razem, bo wszyscy należycie do najdroższych dzieci mojego serca. Widzisz, sposób, w jaki tu mówię i w jaki przyszłaś słuchać słów moich, jest taki, jak po raz pierwszy zebrałem się z moimi apostołami i chciałem, aby to było powtarzane po wszystkie czasy, wciąż na nowo, czego dokonałem w świętą Wigilię przed moją męką. Tu dokonałem największego cudu, jaki miłość moja mogła wymyślić i począć, bo wiesz, że kiedy miałem opuścić ten świat, wszystkich moich bliskich, serce moje było ściśnięte. Nie mogło rozstać się z tym pokoleniem, które tak bardzo ukochałem, bez całkowitego oddania się im. Chciałem znowu pójść do Ojca, bo taka była i jest wola Ojca. Ale nie mogłem zostawić tej rodziny, mojej świętej matki, moich przyjaciół. Powinienem ich zostawić, ale moje serce nie mogło się na to zdobyć. Oto dlaczego raduję się, gdy ludzie gromadzą się, aby wspominać ten wieczór, w którym dokonałem największego cudu, jaki moja boskość mogła zdziałać przez cały czas, kiedy żyłem na ziemi. Ja wskrzeszałem umarłych, sprawiałem, że ślepi widzieli, chromi chodzili, wielu chorych uzdrawiałem, na ile to było w mojej mocy. Byłoby możliwe, abym wszystko zniósł za jednym zamachem, ale skoro mówię, że stało to w mojej mocy, to powiem wam tyle, ile było możliwe, abym dał ludziom przykład, bo byłem wzorem i przykładem dla ludzi na ziemi. Gdybym zniósł wszystkie cierpienia, które dręczą i nękają ludzi, to na ziemi byłby raj. Ale nie taka była wola Ojca mojego niebieskiego. Ale tam, gdzie mogłem, interweniowałem. Bezbożnym wypominałem ich bezbożność, faryzeuszom ich niesprawiedliwość, bogatym nakazywałem wspomagać biednych braci, a własnym przykładem pouczałem lud, gdy chodziłem po ziemi palestyńskiej. Wszyscy ci, którzy przyłączyli się do mnie i zajmowali się mną, pomagali mi nauczać lud, bo taka była wola Ojca mego, że przyłączyli się do mnie ludzie, bo byłem biedakiem, ale przez których też działałem dobro, które chciałem działać. Dlatego, gdziekolwiek się udawałem, musieli być ze mną ci, przez których promowałem dobro. Słuchajcie, moje dzieci, mógłbym uszczęśliwić wszystkich ludzi naraz, ale to nie jest wola mojego Ojca. Raju nie ma już na ziemi, przez grzech zniknął, raj zniknął ze świata i musi być przywrócony, a może być odnowiony tylko przez miłość do krzyża. Dlatego najpierw sam chciałem wstąpić na krzyż, aby nauczyć ludzi, że muszą odpokutować za swoje grzechy. Kary, które mój Ojciec zadekretował na rodzaj ludzki przez pierwszy grzech, miały przede wszystkim nauczyć ludzkość, jakie straszne kary pociąga za sobą grzech, po drugie pokazać im, jaką pobłażliwość Bóg ma wobec ludzi i jak muszą oni stopniowo odpokutować grzech, i że grzech musi być usunięty przez samych ludzi, przez współpracę każdego człowieka, bo tylko grzech przyniósł na świat krzyż. Przez grzech przyszła śmierć, a ta niesie ze sobą wszelkie zło związane z grzechem. Najpierw przychodzą cierpienia wszelkiego rodzaju, a na końcu śmierć, która dopełnia cierpienia. W ten sposób chciałem nauczyć ludzi, jak strasznym złem jest grzech, i że może on być odpokutowany i przecierpiany tylko przez ludzi. Człowiek sam musi zrzucić z siebie tę nędzę grzechu. Nie chciałem usunąć go jednym ciosem, bo inaczej mógłbym jednym ciosem przenieść człowieka do raju, ale człowiek jest przyczyną grzechu i dlatego musi również usunąć sam grzech,
a wraz z nim wszystkie cierpienia, które grzech pociąga za sobą, bo cierpienia są narzędziami, przez które grzech zostaje odpokutowany. Dlatego, moje dzieci, wy wszyscy, którzy się tu gromadzicie i chcecie usłyszeć i zrozumieć mój język, zauważcie, kiedy zsyłam cierpienia, przede wszystkim na mojego sługę. Wszyscy jesteście dziećmi Adama. Wszyscy jesteście członkami jednego ciała, dziećmi jednego Ojca, który jest w niebie. Wszyscy jesteście powołani, aby uratować z wami wielu, wielu dla nieba. Dlatego zbierzcie się tutaj i uczcie się. Kiedy mówię wam, że chcę wzbudzić życie wiary przez tę moją służebnicę, zauważcie, że nie oszczędzam jej cierpienia, dlatego mówię, że będzie przykładem dla was i dla wszystkich ludzi. Ciemności, które ma w sobie, sprawiają jej wiele kłopotu, bo kiedy ja się wycofuję, ona, jak wszyscy ludzie, jest przygnębiona. Wierzy, że piekło jest otwarte pod jej stopami, że niebo jest dla niej stracone. Tak jest ze wszystkimi ludźmi, a szczególnie z dobrymi, wiernymi dziećmi Kościoła mojego, którzy w sercu swoim rozmyślają, którzy też należą do pokornych, uznają swoją nędzę, a ponieważ ją uznają, dlatego czują się słabi i nieszczęśliwi, stają się przygnębieni i upadają, czemu chcę zapobiec. Dlatego przychodzę co tydzień, aby wam powiedzieć, wstańcie, jeszcze nie nadszedł czas, abyście się cieszyli, ale pewnego dnia będziecie posiadać i cieszyć się wiecznie, wiecznie. Dlatego, moje dzieci, do krzyża i do miłości krzyża. Spójrzcie, powiedziałem wcześniej, że największym dziełem, jakiego chciałem dokonać, największym cudem, jakiego chciałem dokonać na ziemi, jest to, że zostawiłem siebie dla was. Ja niejako podzieliłem siebie. Oddaliłem się od was, aby wypełnić wolę Ojca mojego. Tak, tak, uczyniłem dla was wystarczająco dużo w obfitości. Nie bójcie się. Jeśli się lękasz, uciekaj się do moich zasług, bo ja już uczyniłem wystarczająco dużo. Chciałem wziąć w posiadanie moją chwałę. Ale chciałem też pozostać, aby was pocieszyć, aby zamieszkać pośród was. Dlatego pomóżcie wszyscy razem, aby przymierze miłości zostało ustanowione w moim stworzeniu, aby ludzie, chrześcijanie, zaczęli mnie szukać, aby pierwsze chrześcijaństwo zostało odnowione, bo inaczej nie będzie cierpienia tego czasu, liczne choroby, wielka nędza, która jest w stworzeniu, to wszystko są kary, które mój Ojciec zadaje ludziom jako karę za grzechy, za niewiarę, bezbożność, niemoralność. Bo spójrzcie na stworzenie, gdzie jest stara dobra wiara, gdzie jest czysta niewinność dzieci, gdzie są wasze dzieci, wy rodzice. Gdzie jest wierność małżonków. Wszystko to ma na celu wezwanie świętych z nieba, tak jak to czynili moi apostołowie, gdy chodziłem po ziemi, aby zstąpił deszcz ognia na ten bezbożny świat. A teraz, moje dzieci, wy, którzy należycie do wiernych katolików, do dobrych chrześcijan, kiedy mówię wam, że musi być inaczej, nie bójcie się, kiedy mówię, że musicie cierpieć, musicie wstawiać się za innymi. Nikt z was nie może się wstydzić swojej świętej wiary, wyznania swojej wiary. Jeśli ma być inaczej, muszę zacząć od najdroższych dzieci mojego serca, muszę powiedzieć kapłanowi, od czego ma zacząć i jak powinno i może być inaczej, jeśli jest praktykowane tak, jak mówię. Spójrz, kiedy spożywałem ostatnią wieczerzę z moimi uczniami, byłem sam z moimi najdroższymi, najwierniejszymi dziećmi, moimi apostołami i moją drogą, świętą Matką i moją wierną, drogą sługą Magdaleną. Innych uczniów nie obchodziło, co chcę robić, nic o tym nie wiedzieli. Dopiero gdy wyszedłem na Górę Oliwną i rozpoczęła się moja męka, uczniowie moi uciekli, nawet ci nieliczni,
którzy pozostali mi wierni, których posadziłem przy stole, którzy spędzili te 3 lata, gdzie ich zgromadziłem wokół siebie, gdzie widzieli wielkie cuda dokonujące się dzień po dniu, wszyscy oni uznali mnie za prawdziwego Syna Bożego, a gdzie oni są? Gdzie są wierni słudzy, na których chciałem zbudować filary Kościoła, aby ustanowić moje królestwo? Wszyscy uciekli. Dlaczego więc, moje dzieci? Ponieważ widzieli, że ich Pan i Mistrz słabnie, ponieważ widzieli, że cierpi. Chcieli być uwolnieni od cierpienia, chcieli ujrzeć ustanowienie Królestwa Mesjasza i stać się sługami tego Królestwa, ale nie chcieli być w biedzie i uciążliwym trudzie, jednym słowem nie chcieli cierpieć, chcieli uciec od krzyża. Wszyscy oni uciekli z Niego, oprócz mojej świętej Matki i mojej służebnicy Magdaleny. Nie na darmo niosłem je w powietrzu przez aniołów, to znaczy na górę kontemplacji. Pamiętajcie wszyscy, że macie iść na górę kontemplacji, tam mnie znajdziecie. Ale wracając do tego, co mówiłem. Nikt nie chce wiedzieć o cierpieniu. Ale jeśli mój Kościół ma znowu zwyciężyć i znaleźć się na szczycie swej świetności, od której się oddalił, to wy wszyscy musicie przyjąć krzyż, to słudzy Kościoła muszą przyjąć krzyż odważnie. To prawda, ja chwalę moje sługi. Często mówiłem w tym miejscu, że znajdują się oni w punkcie zwrotnym i że często chlubię się przed moimi niebieskimi mieszkańcami z tych gorliwych apostołów, którzy stoją w moim kościele w obecnym czasie, ponieważ wszędzie Ewangelia jest głoszona jak nigdy dotąd, odkąd chodzę po ziemi. Mam ognistych sług stojących w moim królestwie, ognistych apostołów. Nie boją się przyjść i powiedzieć prawdę innym, tym, którzy są na szczycie, możnym tego świata. Wszystko to jest w porządku. Ale, moi słudzy, jest jeszcze wiele, wiele do poprawienia. Nabierz odwagi. Musicie iść ramię w ramię z wiernymi dziećmi Kościoła, z maluczkimi i ubogimi. Jeśli cel, do którego należy dążyć, ma zostać osiągnięty, jeśli kupiec chce ponownie rozkręcić swój biznes, musi zaoferować wszystko. Musi głodować i marnieć, musi dawać innym to, czym sam mógłby się cieszyć, aby znów pozyskać klientów i w ten sposób stopniowo podnieść biznes. W moim życiu doczesnym często mówiłem do was w przypowieściach, pokazując kupcowi, jak oddaje wszystko, aby znaleźć dobrą perłę i aby kupić i przywłaszczyć sobie pole, na którym jest perła. Dlatego zawsze będę mówił do was w przypowieściach i porównywał mój Kościół do dobrego kupca. Jeśli ma zostać ponownie wskrzeszony, musicie iść ramię w ramię z dobrymi, wiernymi chrześcijanami. Nie wolno wam się wstydzić, gdy ludzie szydzą i uśmiechają się do tych, którzy są głęboko wierzący. Ale nie wolno wam też dać się zwieść, jeśli znajdziecie w nich wady i nie widzicie ich tak doskonałymi, jak sobie wyobrażacie, że powinni być. Ci, którzy chcą być takimi dobrymi, wiernymi chrześcijanami, mogą spojrzeć na siebie. Zawsze też mówię, że jestem dumny ze sług moich, że mówię Ojcu mojemu i mieszkańcom moim w niebie, patrzcie, jak pracują słudzy moi na ziemi, miejcie wyrozumiałość dla tego pokolenia, a dawno już ramię Ojca mego nie byłoby zatrzymane, gdybym codziennie nie stąpał do Niego i nie mówił, Ojcze, miej wyrozumiałość dla świata ze względu na sługi moje. Patrzcie na sługi moje pracujące i trudzące się, patrzcie na kapłaństwo ogniste zabijające i ofiarujące. Oto często mówiliśmy i od dawna to przekazujemy, że ponieważ rodzaj ludzki coraz bardziej zbliża się do swego upadku, ponieważ koniec świata jest coraz bliższy, a rodzaj ludzki jest coraz słabszy i nie ma już takich mocy, jakie miał na początku swego stworzenia, to należy okazać im pobłażliwość, i rzeczywiście my okazujemy pobłażliwość.